W tym odcinku m.in. Assassin's Creed Shadows ponownie opóźnione, Ubisoft znów przesuwa premierę ich najważniejszej gry. Nowa produkcja twórców Fist zmierza na PC-ty i konsole. Zupang wykorzysta sztuczną inteligencję do personalizacji rozgrywki. Ruszyły zapisy na darmowe testy nowego Elden Ringa. From Software zaprasza do Elden Ring Night Rain. Dodatkowo magia i brutalne walki w szczurzym świecie. Tales of Iron 2 Whiskers of Winter z nowymi mocami i rozbudowaną walką. Byli pracownicy Annapurna Interactive przejmują Private Division. Niespodziewana fuzja w branży gier. Game of Thrones King's Road, czyli RPG akcji w świecie Westeros. Nowy gameplay i zapisy do bety. Ponadto Sega wskrzesza kultową bijatykę. Pierwszy gameplay i zapowiedź wielkiego powrotu Virtua Fighter 6. Paradise, inspiracja GTA czy kryptoprzekręt. Gra od Ultra Games budzi spore kontrowersje. Resist, duchowy następca Little Big Planet nadchodzi. Trixel Creative wskrzesza kultową platformówkę. Ja jestem Heaven i zapraszam Cię, drogi widzu, na moje gamingowe podsumowanie tygodnia. Zaczynamy. Pamiętacie Little Big Planet? Kultową platformówkę od Media Molecule, która pozwalała graczom na tworzenie własnych poziomów i dzielenie się nimi ze społecznością? Wygląda na to, że seria doczeka się godnego następcy, choć nie od swoich oryginalnych twórców. Studio Trixel Creative, liczące zaledwie 21 osób, zapowiedziało właśnie Resist, platformówkę 2,5D, która wygląda jak Little Big Planet po gruntownym liftingu. Zamiast Sackboya w roli głównego bohatera wystąpi uroczy pluszowy miś. Gra zaoferuje zarówno kampanię dla pojedynczego gracza, jak i rozbudowany edytor poziomów, w którym puścimy wodze fantazji i stworzymy własne wyzwania. Najlepsze dzieła będzie można udostępniać online, by inni gracze mogli je sprawdzić. Premiera Resist planowana jest na ten rok. Na razie jednak nie znamy konkretnej daty premiery, ale już teraz możemy spodziewać się solidnej dawki platformówkowej zabawy i kreatywnego szaleństwa. Producent akcesoriów Genki zaskoczył wszystkich, prezentując na targach Consumer Electronics Show 2025 idealnie wykonaną atrapę Nintendo Switch 2, bazującą, jak twierdzą, na prawdziwym urządzeniu. Czyżby Nintendo miało powody do zmartwień? Podczas gdy fani Nintendo z niecierpliwością wyczekują oficjalnej prezentacji Switcha 2, firma Genki postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Na targach Consumer Electronics Show 2025 zaprezentowali oni nie tylko atrapę nowej konsoli, ale również szereg akcesoriów takich jak etui i odświeżony dock. Co więcej, Genki twierdzi, że premiera drugiego Switcha odbędzie się już w kwietniu. Przedstawiciele firmy w rozmowie z dziennikarzami potwierdzili, że posiadają prawdziwą wersję Nintendo Switch 2, a zaprezentowana atrapa jest wierną kopią oryginału. Na udostępnionym przez nich materiale wideo można dostrzec magnetyczne joycony, nowy przycisk C o nieznanej jak dotąd funkcji oraz czujnik optyczny. Wygląda na to, że producenci akcesoriów nie zamierzają czekać na oficjalną prezentację drugiego Switcha i rozpoczynają promocję swoich produktów. Na koniec powiem Wam jeszcze tylko, że w sieci pojawiła się plotka, jakoby na nowej konsoli Nintendo miało pojawić się Red Dead Redemption 2, Tekken 8 i jakaś niezapowiedziana jeszcze gra od Bethesdy. A jednym z tytułów startowych miałoby być Gotham Knights. Co o tym myślicie? Zagralibyście w te tytuły na nowej przenośnej konsoli od Wielkiego N? Dajcie znać w komentarzach. 2025 jeszcze dobrze się nie zaczął, a już chodzą plotki na temat przyszłorocznych planów Microsoftu związanych z nową generacją konsol. Elektroniczny gigant szykuje się do premiery nowego sprzętu już w 2026 roku, nie oglądając się na konkurencję ze strony Sony. No, tak przynajmniej twierdzą najnowsze doniesienia. Sytuacja Xboxa jest co najmniej niepewna. Słabe zainteresowanie konsolami serii X i S, problemy z dostępnością sprzętu i coraz więcej ekskluzywnych gier Microsoftu na innych platformach sprawiają, że fani zastanawiają się nad przyszłością platformy. Teraz do sieci powróciły plotki o możliwej premierze nowej generacji Xboxa już w 2026 roku. Nowa konsola miałaby nosić nazwę Xbox Prime i zadebiutować wraz z nowym Call of Duty od Infinity Ward. Insider The Ghost of Hope, który podał tę informację, twierdzi, że Xbox Prime będzie mocno promowany premierami gier w Game Passie. Microsoft miałby w ten sposób chcieć wyprzedzić konkurencję i przyciągnąć graczy do swojej platformy. Na razie oczywiście nie ma oficjalnego potwierdzenia tych doniesień i trzeba traktować to bardziej jako ciekawostkę, ale jeśli te informacje okażą się prawdziwe, przyszły rok zapowiada się nad wyraz ciekawie. Capcom właśnie pochwalił się nowymi wynikami sprzedaży. Do 19 grudnia 2024 roku Resident Evil 4 Remake rozeszło się w ponad 9 milionach kopii. Bazując na poprzednich doniesieniach żółto-niebieskich, jakoby to tytuł sprzedał się w ponad 8 milionach egzemplarzy do października tamtego roku, oznacza to, że w ciągu zaledwie 2 miesięcy gra sprzedała się w ponad 1 milionie egzemplarzy. To naprawdę imponujący wynik. Co jeszcze ciekawsze, Remake 4 jest najszybciej sprzedającą się grą w historii serii Resident Evil. Alex Aniel, branżowy analityk,
Analytics zebrał dane sprzedażowe poszczególnych części i okazało się, że żadna z nich nie osiągnęła tak dobrego wyniku w tak krótkim czasie. Jak widać, Capcom jest w świetnej formie i nie zamierza zwalniać tempa. Firma planuje odświeżyć kolejne kultowe serie, a już w przyszłym miesiącu na rynek trafi Monster Hunter Wilds. Cóż, może w końcu ktoś tam pójdzie po rozum do głowy i odświeży wreszcie moje ukochane Dino Crisis. Już 21 stycznia na Steamie zadebiutuje Somber Echoes, gra od Rock Pocket Games, która zabierze nas w podróż po grecko-rzymskim statku kosmicznym Atromitos. W Somber Echoes wcielamy się w Adrestię, która musi powstrzymać swoją siostrę bliźniaczkę Harmonię przed zniszczeniem wszechświata. Twórcy gry obiecują nam m.in. dynamiczną walkę opartą na akrobatycznych umiejętnościach i wykorzystaniu włóczni, rozbudowany system eksploracji z różnymi lokacjami i nowymi mocami do odblokowania, unikalny klimat inspirowany greckimi tragediami i mitologią w połączeniu z science fiction czy piękną oprawę graficzną wykorzystującą możliwości Unreal Engine 5. Somber Echoes zapowiada się naprawdę intrygująco. Gra oferuje nie tylko klasyczne elementy Metroidvanii, ale też ciekawą historię i oryginalne połączenie antycznej estetyki z futurystycznym settingiem. Jak to wszystko wyjdzie w rzeczywistości, to się dopiero okaże, a tymczasem wszyscy zainteresowani tytułem mogą wbijać na Steama, aby dodać grę do listy życzeń. Paradise, nowa gra od Ultra Games, reklamuje się jako konkurent GTA 6, obiecując otwarty świat, szybkie samochody, strzelaniny i interakcje z NPC-ami za pomocą mikrofonu. Brzmi znajomo? No nic dziwnego, bo gra bezczelnie kopiuje elementy z serii Grand Theft Auto, łącznie z interfejsem, mapą, a nawet parasolami plażowymi. Radzę Wam, uważajcie na tę produkcję. Paradise od początku wzbudzało kontrowersje. Wczesne zwiastuny pokazywały nielicencjonowane Lamborghini, a twórcy obiecywali nawet możliwość interakcji z AI popularnych streamerów, m.in. Pokimane, co oczywiście okazało się kłamstwem. Największy niepokój budzi jednak powiązanie gry z kryptowalutami. Chociaż Ultra Games wycofało się z pierwotnych planów wprowadzenia do gry specjalnych tokenów, to podejrzewa się, że cały projekt jest tak zwanym pump and dump, czyli najprościej mówiąc formą oszustwa mającą na celu wyłudzenie pieniędzy od graczy. YouTuber Jetro przeprowadził śledztwo, z którego wynika, że Ultra Games wcale nie ma siedziby w Hongkongu, jak twierdzi, ale jest firmą związaną z Rosją. Dodatkowo gra ma wykorzystywać anti-cheat na poziomie jądra systemu, co daje twórcom pełen dostęp do naszych komputerów. Ciekawe, prawda? Usunięcie gry Paradise ze sklepu Epic Games rodzi kolejne pytania o wiarygodność tego projektu. Co więcej, pojawienie się logo Epic Games na początku oficjalnego zwiastuna gry, mimo że firma nie jest zaangażowana w produkcję, jest co najmniej zastanawiające. Takie działanie może być celową próbą wprowadzenia graczy w błąd i wykorzystanie renomy Epic do promocji wątpliwego produktu. Najgorsze jest jednak to, że mimo tych wszystkich, łagodnie mówiąc, nieścisłości, Paradise zdobywa coraz większą popularność na Steamie. W ciągu ostatniego miesiąca liczba obserwujących grę wzrosła z 20 do ponad 32 tysięcy, co plasuje ją w czołówce Trending Upcoming Games. Czyżby gracze dali się nabrać na puste obietnice i nie zauważyli tych wszystkich czerwonych flag? A może jest to zwykła ludzka ciekawość i wszyscy czekają po prostu na rozwój sytuacji? Naprawdę chciałbym w to wierzyć. Ostatnią kwestią pozostaje to, czy Valve pójdzie w ślady Epic Games i usunie produkcję ze swojej platformy. Mając na uwadze to, jaki chłam pojawia się każdego dnia na Steamie, to dość mało prawdopodobne, choć z drugiej strony, kto wie, może ktoś tam na górze pójdzie po rozum do głowy. Zobaczymy. Póki co pozostaje nam czekać i obserwować całą sytuację. Tymczasem radzę Wam zachować ostrożność i nie dać się zwieść pozornie atrakcyjnej ofercie Ultra Games, tym bardziej, że nawet jeden z większych portali w naszym kraju traktującym o grach kilka dni temu sam reklamował i zachwalał tę pozycję. Ryuga Gotoku Studio, twórcy serii Yakuza i Like a Dragon, pracują nad nową częścią kultowej bijatyki Virtua Fighter. W krótkim zwiastunie widzimy dynamiczne starcia dwóch wojowników. Animacje są płynne, ciosy mają wagę, a całość prezentuje się bardzo efektownie. Choć twórcy zaznaczają, że finalna wersja gry będzie wyglądać inaczej, to i tak robi to ogromne wrażenie. Sega na razie nie ujawniła daty premiery produkcji, ale miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać. Osobiście trzymam kciuki za udany powrót tej legendarnej serii. A Wy co o tym myślicie? Podobają Wam się pierwsze materiały? Dajcie znać w komentarzach. Sony właśnie zaprezentowało nową kolekcję akcesoriów do PlayStation 5 i komputerów osobistych. PlayStation Midnight Black Collection to eleganckie czarne wersje Waszych ulubionych urządzeń.
Midnight Black Collection obejmuje 4 popularne produkty: PlayStation Portal, słuchawki Pulse Elite, słuchawki Pulse Explore oraz kontroler DualSense Edge. Wszystkie urządzenia zostały wykończone w stylowym czarnym kolorze z dodatkiem subtelnych detali. Premiera nowej kolekcji zaplanowana jest na 20 lutego tego roku. Przedsprzedaż ruszy 16 stycznia na PlayStation Direct i u wybranych sprzedawców, a ceny poszczególnych urządzeń prezentują się następująco. Bezprzewodowe słuchawki Pulse Explore w wersji Midnight Black kupimy za 220 €, zestaw słuchawkowy Pulse Elite Midnight Black za 150 €, natomiast bezprzewodowy kontroler DualSense Edge, jak i PlayStation Portal w wersji czarnej dostaniemy za 220 €. Jeśli więc szukacie eleganckich i stylowych akcesoriów do waszego PlayStation 5 lub PC, to PlayStation Midnight Black Collection jest zdecydowanie dla Was. Tales of Iron 2 Whiskers of Winter to kontynuacja ciepło przyjętego RPG akcji z 2021 roku. Tym razem wcielamy się w Arlo, który musi stawić czoła nowemu zagrożeniu czyhającemu na Szczurze Królestwo. W drugiej części Tales of Iron nie zabraknie nowości. Oprócz charakterystycznych walk mieczem i włócznią, będziemy mogli również korzystać z magicznych zaklęć żywiołów. Do naszej dyspozycji będzie ogień, lód, elektryczność i trucizna. Twórcy z Oddback Studios zapewniają, że system walki został znacznie rozbudowany i oferuje teraz jeszcze więcej możliwości taktycznych w połączeniu z nowymi misjami pobocznymi, polowaniami na gigantyczne bestie i taktycznymi pułapkami. Premiera gry odbędzie się już 28 stycznia na komputerach osobistych i konsolach nowej i starej generacji. Dla wszystkich fanów świata Westeros mam nowe wieści o nadchodzącym RPG akcji Game of Thrones King's Road. Zwiastun z fragmentami rozgrywki właśnie zadebiutował w sieci, a na dodatek już 16 stycznia ruszają zamknięte beta testy. Game of Thrones King's Road to gra action-adventure, w której stworzymy własną postać i wyruszymy w podróż przez świat znany z serialu Gra o Tron. Do wyboru będziemy mieli 3 klasy postaci: rycerza, najemnika inspirowanego dzikimi i dotrakami i zabójcę przypominającego członków zakonu ludzi bez twarzy. W grze czeka nas zupełnie nowa historia. Fabuła rozgrywa się między 4. a 5. sezonem znanym z serialu, a my wcielimy się w dziedzica małego rodu z północy. Będziemy eksplorować świat, walczyć z przeciwnikami i wykonywać zadania. Twórcy obiecują w pełni manualne sterowanie, co z pewnością spodoba się fanom mobilnych gier akcji. Zamknięte beta testy Game of Thrones King's Road odbędą się w dniach od 16 do 22 stycznia w USA, Kanadzie i wybranych krajach Europy, w tym także w Polsce. Możecie się do nich zapisać na oficjalnej stronie gry, do której link znajdziecie w opisie pod filmem. Premiera pełnej wersji planowana jest na ten rok. Ubisoft po raz kolejny przesunął datę premiery Assassin's Creed Shadows. Gra, która pierwotnie miała zadebiutować w listopadzie ubiegłego roku, a następnie została opóźniona do 14 lutego, teraz ukaże się dopiero 20 marca. Powodem opóźnienia jest chęć uwzględnienia opinii fanów. W oświadczeniu na oficjalnej stronie Assassin's Creed wiceprezes i producent wykonawczy serii Mark Alexis Cote stwierdził, że Ubisoft dąży do zapewnienia graczom wysokiej jakości wciągających doświadczeń wspieranych przez ciągły dialog między naszymi graczami a zespołami deweloperskimi. Cóż, miejmy nadzieję, że będzie to już ostatnie opóźnienie, a na osłodę tych niezbyt przyjemnych doniesień mam dla Was kilka nowych informacji na temat samej rozgrywki, a dokładnie o systemie wspinaczki. Abi postanowiło nieco zmodyfikować ten aspekt gry, który od lat jest znakiem rozpoznawczym całej serii. W Shadows nie wdrapiemy się już na każdą ścianę. Zamiast tego twórcy zaprojektowali tak zwane parkour highways, czyli ścieżki wspinaczkowe, których należy szukać w otoczeniu. Zmiana ta ma na celu zwiększenie kontroli nad przemieszczaniem się i umożliwienie twórcom lepszego zaprojektowania poziomu. Ubisoft zapewnia jednak, że większość powierzchni w grze wciąż będzie dostępna do wspinaczki. Nowością jest również płynne zeskakiwanie z gzymsów. Zamiast chwytać się krawędzi, będziemy mogli wykonywać efektowne akrobacje w powietrzu. Dodatkowo w Shadows pojawi się możliwość skradania na leżąco i nurkowania podczas sprintu. Miły dodatek. Jak już wszyscy doskonale wiemy, w Assassin's Creed Shadows wcielimy się w 2 bohaterów: Naoe, zwinną shinobi, oraz Yasuke, potężnego samuraja. Naoe to cicha zabójczyni specjalizująca się w eliminowaniu wrogów z ukrycia i parkurze, podczas gdy Yasuke jest mistrzem otwartej walki. Dzięki 2 różnym stylom gry Shadows ma trafić w gusta zarówno fanów klasycznego Assassin's Creed, jak i miłośników nowszych odsłon serii skupionych na elementach RPG. Premiera Assassin's Creed Shadows odbędzie się 20 marca na Xboxach serii X i S, PlayStation 5 i komputerach osobistych. Czy gra okaże się hitem i podbije serca graczy w miesiącu premier takich tytułów jak Split Fiction, Atomfall czy The First Berserker Kazan? Może być ciężko, ale miejmy nadzieję, że tytuł się jakoś obroni, ponieważ, powiedzmy sobie szczerze, ta premiera może być dla fioletowych być albo nie być w branży gier.
W niespodziewanym obrocie sprawy byli pracownicy Annapurna Interactive przejmują portfolio gier należących do zamkniętego jakiś czas temu Private Division. Jak donosi Bloomberg, nieznana jeszcze z nazwy firma założona przez byłych pracowników Annapurna Interactive osiągnęła porozumienie z firmą inwestycyjną Haveli, która w zeszłym roku zakupiła Private Division od Take-Two Interactive. W ręce nowego wydawnictwa trafią zarówno wydane już gry, jak i nadchodzące produkcje Private Division, w tym Tales of the Shire, którego swoją drogą premiera miała nastąpić 25 marca, oraz Project Bloom, gra AAA od Game Freak zapowiedziana w 2023 roku. No dobra, a co z pracownikami Private Division? Niestety przejmowanie portfolio wiąże się z potencjalnymi zwolnieniami. Bloomberg informuje, że około 20 pracowników Private Division, którzy zostali w firmie po zeszłorocznych zwolnieniach, zostanie zachęcona do poszukania nowej pracy. Przypomnę, że Private Division zostało założone przez Take-Two w 2017 roku jako wydawnictwo wspierające niezależne studia. Mimo wydania takich gier jak The Outer Worlds czy Kerbal Space Program 2, sprzedaż nie spełniła oczekiwań Take-Two, co doprowadziło do stopniowego zamykania działalności wydawnictwa. Czy to oznacza nowy początek dla Private Division? Byli pracownicy Annapurna, którzy odeszli z firmy w zeszłym roku po sporach z kierownictwem, mają szansę na nowy start. Czy uda im się odnieść sukces z przejętymi grami? To się dopiero okaże. Mimo wszystko ta niespodziewana fuzja daje nadzieję na powrót Annapurna Interactive i kontynuację ciekawych projektów Private Division. A teraz przygotujcie się na solidną dawkę akcji w klimatach fantasy. Big Helmet Heroes, trójwymiarowa przygoda od Exalted Studio, zadebiutuje 6 lutego na komputerach osobistych i konsolach nowej generacji. W Big Helmet Heroes wcielamy się w uroczych rycerzy, którzy wyruszają na ratunek porwanej księżniczce. Gra oferuje dynamiczną walkę, 4 różne style postaci, w tym wojownika, brutala, łotrzyka i mnicha, a także tryb kooperacji dla 2 graczy. Big Helmet Heroes można już teraz zamówić w przedsprzedaży. Do wyboru są 2 edycje, standardowa za $25 oraz Exalted Edition za dodatkowego piątaka zawierającego cyfrową książkę z ilustracjami i ścieżkę dźwiękową. Przedsprzedaż Exalted Edition na PlayStation 5 i Steamie daje dodatkowo 3 dni wczesnego dostępu do gry. Jeśli tęskniliście za klasycznymi platformówkami 3D z czasów Nintendo 64, to mam dla Was bardzo ciekawą propozycję. KeroQuest 64, gra od niezależnego studia Stratobox, zabierze Was w nostalgiczną podróż do krainy pełnej skakania, zbierania rozmaitych przedmiotów i walki z przeciwnikami. KeroQuest 64 wcielamy się w niebieską żabę o imieniu Kero, która musi powstrzymać księcia przed nadużywaniem magicznych mocy. Naszym zadaniem jest przemierzenie ponad 20 różnych poziomów, od pustynnych ruin po lodowe piramidy i zebranie porozrzucanych po nich magicznych odłamków. Gra inspirowana jest klasykami gatunku z końca lat 90., takimi jak Banjo-Kazooie czy Super Mario 64. Twórcy zadbali o wierne odtworzenie klimatu tamtych produkcji, oferując jednocześnie nowoczesne rozwiązania i płynne sterowanie. Warto zaznaczyć, że KeroQuest 64 odniosło już sukces na Kickstarterze, gdzie zebrało ponad 115 000 złotych. Dzięki temu gra pojawi się nie tylko na PC-tach, w dodatku z pełną kompatybilnością ze Steam Deckiem, ale również na Nintendo Switch. Twórcy wspominają także o możliwości wydania gry na innych platformach, ale póki co nic nie zostało jeszcze potwierdzone. Nie możecie doczekać się premiery? No to pędźcie czym prędzej na Steama pobrać demo, bo niestety na pełną wersję przyjdzie nam poczekać do sierpnia przyszłego roku. Studio T-Games, znane z doskonałej Metroidvanii Fist Forged in Shadow Torch, zapowiedziało Zupunk, nową grę akcji osadzoną w tym samym uniwersum. Produkcja zmierza na PC-ty oraz konsole, a jej wydanie wspierać będzie technologia Nvidia Ace. Zupunk wykorzysta sztuczną inteligencję do personalizacji elementów gry. Dzięki Nvidia Ace gracze będą mogli modyfikować wygląd swoich statków za pomocą poleceń głosowych i generować nowe grafiki dzięki lokalnie hostowanemu Stable Diffusion, czyli najprościej mówiąc modelowi głębokiego uczenia, który służy do generowania obrazów z opisów tekstowych. Porozmawiaj z sojusznikami o informacjach zebranych podczas misji i udaj się na Molo, aby zaprojektować nowy okręt wojenny, który pomoże Raytonowi w wojnie z Imperium Mechanoidów, czytamy w ogłoszeniu Nvidii. Używając lokalnie hostowanej generacji obrazów Stable Diffusion, poproś o nową grafikę statku i dostosuj jego malowania za pomocą poleceń głosowych, zamiast dostosowywać dziesiątki suwaków. Co wy na to? Na razie niestety nie znamy daty premiery ani szczegółów na temat samej gry. Możemy się jednak spodziewać, że Zupunk zaoferuje nam dynamiczną akcję i ciekawą historię osadzoną w unikalnym dieselpunkowym świecie zamieszkałym przez antropomorficzne zwierzęta. Jeśli więc najnowsza produkcja od T-Games będzie co najmniej tak dobra jak Fist Forged in Shadow Torch, to osobiście ja to kupuję i mam nadzieję, że twórcy niebawem zaprezentują nam na pocieszenie jakiś dłuższy kawałek rozgrywki.
From Software daje szansę zagrania w Elden Ring Night Rain jeszcze przed premierą. Od 10 stycznia można zapisać się na darmowe testy tego sieciowego spin-offu hitu z 2022 roku. Night Rain to gra skupiona na kooperacji dla maksymalnie 3 graczy, dlatego twórcy chcą przetestować stabilność infrastruktury sieciowej. Testy będą dostępne wyłącznie dla posiadaczy PlayStation 5 i Xboxów serii X i S i nie będą wymagać aktywnej subskrypcji PlayStation Plus ani Game Passa. Zapisy potrwają do 20 stycznia, a same testy odbędą się w dniach od 14 do 17 lutego. To świetna okazja, aby sprawdzić, co tym razem przygotowało From Software. Night Rain ma być innym doświadczeniem niż Elden Ring z naciskiem na szybką akcję i współpracę. Premiera gry planowana jest na ten rok na konsolach nowej i starej generacji, a także komputerach osobistych, a link do strony, na której możecie zapisać się na testy, znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. I na dziś to by było już wszystko. Jeśli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek mojego podsumowania w przyszły poniedziałek o godzinie 9. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do zobaczenia niebawem. Cześć!